Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt PowerTexowy z gąskami. Zatęskniłam za PowerTexem i zrobiłam rodzinkę gąsek. To są gąski w technice Stone Art i punktem wyjściowym była dla mnie zwykła tekturka, która została po taśmie malarskiej. Ja tych tekturek mam całkiem sporo, bo zużywam też taśmę klejącą. I trzymając je codziennie w ręku, postanowiłam do czegoś je wykorzystać. Trzecia gąska to będzie gąska dziecko, dlatego zmniejszyłam trochę średnicę tej tekturki i zaczynam pracę teraz z folią aluminiową, tworząc jakby korpus tej mojej gąski. Będzie to korpus w kształcie stożka, wydłużony i jakby zwężony w kierunku góry. Dosyć mocno zgniatam tą folię aluminiową po to, żeby ten kształt był stabilny i na końcu zostawiam taki zapaścik na to, żeby móc zamontować główkę. Główka gąski wyjściowo ma kształt, można powiedzieć, oka, czyli jest to taki migdałowaty kształt, zwężający się po obu stronach. Kiedy ona jest gotowa, to właśnie tym zapasem, który przed chwilą pozostawiłam przy konstrukcji, montuję tą główkę na samej górze. Sprawdzam sobie mniej więcej proporcje, czy co jeszcze poprawić, gdzie czegoś tam dołożyć, tak żeby równomiernie ten kształt się rozkładał. I kiedy ta moja gąska jest gotowa, zostało mi jeszcze zrobienie dzióbka. Dzióbek to jest po prostu złożony kilka razy pasek folii aluminiowej, następnie tak jakby złamany w połowie i przyłożony do głowy. Ja go montuję za pomocą szpilek. Wzmocniłam go tak jeszcze jedną warstwą folii aluminiowej, żeby on sam w sobie się trzymał, bo będę go przykrywać masą Stone Art i żeby jakby utrzymał tą masę, potrzebna jest pewna stabilność. No i te szpilki już zostaną jakby w tej główce, nie będę ich wyciągać, one wzmacniają ten montaż. Taśma malarska musi przykryć bardzo dokładnie całą moją konstrukcję. Jest to spowodowane tym, że PowerTex nie trzyma się folii aluminiowej, będzie po prostu po niej zjeżdżał i taśma malarska służy temu, żeby PowerTex w ogóle chwycił jakby tą moją konstrukcję i ją usztywnił. Taśmą malarską również bardzo dokładnie oklejam głowę. I muszę powiedzieć, że ta moja taśma malarska jest strasznie kiepskiej jakości, ale ponieważ kupiłam jej całkiem sporo, muszę ją zużyć i jeżeli masz również taką taśmę malarską, to ważne, żeby przynajmniej pierwszą warstwę PowerTexu położyć od razu po oklejeniu, dlatego że jeżeli chwilkę zaczekasz, ona zaczyna się odklejać i odstawać w różnych miejscach, a tak ta moja konstrukcja postaci, w tym przypadku tej małej gąski, już jakby złapie pewną sztywność i ta taśma malarska zostanie właśnie utwardzona. Czyli kładę sobie pierwszą warstwę i kiedy ta pierwsza warstwa będzie schła, zajmę się tworzeniem masy o nazwie masa Stone Art. To jest fascynujące w pracy z PowerTexem, że tak naprawdę potrzeba jest niewiele produktów. I tutaj znowu mam Stone Art, PowerTex w kolorze szarym, tak zwany bluish grey i proszek Stone Art, jest to celuloza w proszku. Masę tworzy się w taki sposób, że mieszam PowerTex z proszkiem bardzo dokładnie, czyli pierwsza ilość, ja to robię jakby na wyczucie. Pierwsza ilość proszku Stone Art musi być wrobiona w PowerTex do momentu, aż przestaną być widoczne białe grudki. I teraz mieszam to wszystko patyczkiem drewnianym, ale przyjdzie taki moment, że nie będę już mogła tego robić, nie będę miała siły mieszać patyczkiem drewnianym, bo ta masa zacznie przypominać plastelinę. I to jest moment, w którym powinnam ją wziąć do ręki i zacząć ugniatać jak ciasto. Jasne, że ręce się pobrudzą. Można użyć gumowych rękawiczek, jeśli ktoś woli. Oczywiście, że to oszczędza trochę skórę i pracy i ułatwia, ale ja po prostu bardzo lubię tą masę mieszać gołymi rękoma i w ogóle pracować z nią, więc mieszam tak długo, aż moja masa przestanie mi przylegać do rąk. To jest uczucie bardzo podobne do tego, kiedy robimy ciasto na pierogi czy tam na makaron. Po prostu powinna się przestać bardzo mocno kleić.
Trzeba też wyczuć ten moment, żeby nie była za twarda, bo wtedy nie będzie plastyczna, czyli to musi być naprawdę na takim momencie, kiedy jest troszkę lepiąca, ale nie na tyle, że po prostu przykleja się do rąk. No i tak, około 2-3 mm potrzeba, żeby przykryć na grubość jakby tą moją gąskę. Trzeba też pamiętać to, że pasta schnąc kurczy się. Czyli, że w tej chwili na świeżo położona masa Stone Art będzie troszkę grubsza niż w ostateczności. Czyli ta gąska wydaje się taka solidna, ale po wyschnięciu już jest troszeczkę bardziej subtelna. Na samym dole zostawiam takie troszeczkę postrzępione kawałeczki. One mi dadzą fajną strukturę. I co jeszcze, jak już będzie oklejona cała moja konstrukcja tej mojej postaci, tej mojej gąski, to można jeszcze odcisnąć w tej masie jakąś fajną strukturę. Można odcisnąć szablon, można odcisnąć koronkę. Ja użyłam takiej podkładki z patyczkami i za chwilę podczas kolorowania będzie to dokładnie widać. No i czas na drugi dzień po wyschnięciu na kolorowanie. Używam jako bazy do pigmentów lakieru Easy Varnish i do tego lakieru będę dodawała pigmenty. W jaki sposób się za to zabrać? Przygotowuję to osobno. Pigmenty są teraz w formie suchej na mojej jakby takiej podkładce. Użyję do dzióbka 3 kolorów: pomarańczowy, żółta ochra i chyba czerwona ochra. I teraz tak, po nasączeniu pędzla lakierem odsączam jego nadmiar w papier, a następnie dotykam pigmentu, jakby wtłaczając pigment w ten lakier do momentu, aż to nie będzie mokre, tylko właśnie że do momentu, kiedy uda się użyć jakby suchego pędzla. I to jest bardzo ważne, bo malowanie mokrym pędzlem w tym momencie powoduje takie jednolite kolorowanie. A w momencie, kiedy uda Ci się nasączyć ten pędzel pigmentem, tu w tym przypadku teraz białym, do takiego etapu, że jest sam prawie pigment i bardzo mało lakieru, no to wtedy uda się uzyskać efekt suchego pędzla i należy po prostu położyć kilka cienkich warstw koloru, niż zapaćkać to jedną mokrą warstwą, tak jakby farby. Na tym to wszystko polega, czyli to są cienkie warstwy, 2-3 cienkie warstwy do momentu, aż ta moja gąska będzie po prostu biała i będzie nasycenie tego koloru satysfakcjonujące. Można oczywiście, gęsi nie wszystkie są zupełnie białe, można tutaj użyć też na przykład pigmentu beżowego, jasny brąz pomieszanego z białym i jakby gradować ten kolor na różne sposoby. Ja to zrobiłam przy gąsce tej jednej dorosłej. Także muszę Ci powiedzieć, że po styczniowym urlopie było to dla mnie ogromnie przyjemne, żeby sobie taką rodzinkę stworzyć. Inspiracją, tak jak wspomniałam, była zwykła tekturowa, taka okrągła, znaczy zwykła tekturka i to był mój punkt wyjściowy do tworzenia tych gąsek. Wydaje mi się, że jeszcze uda mi się stworzyć kilka innych zwierzaków na tej bazie. Zaczynam właśnie sobie już kombinować wiosenne projekty. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zajrzyj do mnie do sklepu. Do zobaczenia. Pa!